Czy to może być zwyciężczyni Eurowizji 2025? Hej wszystkim! Witam Was serdecznie na moim kanale Finlandia wybrała. Finowie wybrali Erikę Wikman z piosenką Iś Komme i w ogóle zobaczcie, jaką ja mam ładną koszulkę dzisiaj. Widać? Chyba widać. Ja na temat fińskich preselekcji UAMKO robiłam filmik, on się tutaj gdzieś Wam na ekranie pojawi, karta do tego filmiku, dlatego wiecie pewnie, co sądzę o tej piosence, natomiast dzisiaj zareaguję na występ na żywo, obejrzymy go razem i będziecie mogli się przekonać, czy może moje zdanie się zmieniło. Preselekcję swoją drogą wczoraj od deski do deski obejrzałam, wczoraj, ponieważ nagrywam ten filmik w niedzielę, nie wiem kiedy go opublikuję. Dam Wam też znać, co myślę w ogóle o preselekcjach, jak one wypadły, jak wypadła organizacja moim zdaniem. Uzupełnię też pewne informacje, które wyniknęły później po opublikowaniu przeze mnie mojego filmu. Ja już Was z góry zachęcam do tego, żebyście zostawili jakiś komentarz, co sądzicie o wyborze Finlandii. Czy podoba Wam się piosenka Eriki Wikman, czy może woleliście kogoś innego? A tymczasem ja, tak jak zawsze, przedstawię Wam pokrótce, jak Finlandia na Eurowizji sobie w ostatnich latach radzi. No a Finlandia w ostatnich latach na Eurowizji radzi sobie różnie, znaczy bardziej lepiej niż gorzej, ponieważ od 4 lat co roku są w finale, ale w tych finałach tak właściwie jest taka sinusoida tych wyników, ponieważ albo mają świetne miejsce, albo gdzieś pod koniec tabeli się znajdują. W 2023 roku prawie wygrali z piosenką Cha Cha Cha. Był bardzo potężny hype na ten utwór, którego ja również byłam częścią i bardzo się podpisuję pod tym hypem. Jak w 2021 roku byli na 6. miejscu, to rok później byli na miejscu 21. Potem byli na miejscu 2, a potem na miejscu 19, czyli według tej sinusoidy wynikałoby, że w tym roku też będzie świetny wynik, ale zobaczymy, to nie jest żadna reguła. Ja Finlandię na Eurowizji w ostatnich latach bardzo lubię, ale myślę, że po tym wstępie możemy przejść już do mojej reakcji na utwór Eriki Wikman pod tytułem Iś Komme. Zapraszam, nie wstydźcie się, zapraszam. Boże, kocham ją. Ale ona ma charyzmę. Ja pierdzielę. Tam się na razie nic nie dzieje, a ja już czuję pierdyknięcie. Boże, jak dorosnę, to chcę być Eriką Wikman. A, ja już dorosłam. Nieważne, zapomnijcie. Kurde. Ona to u mnie w show. W sumie fajnie, że tam się nie dzieje tak bardzo dużo na tej scenie, w sensie, że jest ona i ona robi to show. Że nie dali tam, nie wiem, miliona tancerzy, bo nie wiem, czy to nie byłoby za dużo wtedy. A tu mamy fajną taką grę świateł, ale i tak czekam na końcówkę. Nie no, słuchajcie, ja po prostu wysiadam. Ja jestem fanką po prostu. Nie zamiatajcie, ona już pozamiatała. Ona ma tyle energii, że mogliby tam prąd wyłączyć na tej hali i ona mogłaby to zasilać wszystko. Nie, o, teraz moje ulubione. Ale zajebiste ujęcie. Ale super. Super, super. Nie no, zrobiła show naprawdę na poziomie. Kurde, nie no, to jest hit. No ja się będę tym jarać i tyle, no. Kocham. Dobra, ja Wam tutaj jeszcze wspomnę o tym, co mówiłam na temat tej piosenki w tamtym filmiku o UAMKO, a mówiłam, że mój pierwszy odsłuch tego utworu raczej mnie rozczarował i dopiero za drugim, trzecim razem to mi kliknęło. I muszę Wam tutaj przyznać, że im więcej słucham tej piosenki, a słucham jej naprawdę sporo, to ona jeszcze bardziej mi siada, jeszcze bardziej ją kocham. I myślę, że to się skończy tak, że to będzie mój zwycięzca, moja zwyciężczyni, prawdopodobnie w maju, no chyba, że coś się naprawdę potężnie zmieni, no jest na to szansa, nie ukrywam, ale ja tutaj upatruję zwyciężczyni mojej topki
w Erice Wikman, jeżeli mam być szczera. To mi się totalnie nie nudzi, ani troszkę, pomimo że naprawdę wiele razy już zdążyłam tego posłuchać. No i właściwie co? No jest energia, jest moc, jest charyzma, jest performance, jest wszystko na miejscu tak naprawdę. Ja się tutaj nie mam do czego przyczepić. Ja bym nawet bardzo chciała mieć coś takiego, co mogłabym wypomnieć, że o, to mi się nie podoba na przykład w tym występie, ale powiem wam szczerze, że myślę, do czego by się tutaj przywalić i ja chyba nie mam do czego się przywalić. Ja bym tutaj nawet chętnie właśnie chciała jeszcze dłużej pogadać o tej piosence, ale no mogę powtarzać w kółko, że mi się bardzo podoba, ale to się za chwilkę stanie nudne, więc nie wiem, co mogę tu jeszcze dodać. Ja uważam, że Erika jest po prostu urodzona do tego, żeby błyszczeć na scenie, żeby rozwalać system. I ja myślę, że przejdę teraz do oceny piosenki, a potem wam powiem o szansach tej piosenki na Eurowizji moim zdaniem w maju, a później podsumuję w ogóle jak to ułamko wyglądało, co ja tam zaobserwowałam, powiem wam o poziomie, czy mi się to podobało, czy nie. Dlatego najpierw sobie ocenię tę piosenkę i tutaj chyba bez wahania naprawdę muszę postawić ocenę 6 na 6. No bo nie bardzo sobie wyobrażam, żeby jej tutaj postawić, nie wiem, 5 plus czy 5, no bo to nie byłoby chyba zgodne z tym, jak ja się czuję z tym utworem. Cudowna huśtawka nastrojów, w ostatnim filmiku była 1, dzisiaj mamy 6, także jest równowaga w przyrodzie zachowana. No dobra, i teraz wam powiem, co myślę o moich przewidywaniach względem Finlandii, względem ich wyniku w maju na Eurowizji. No i tutaj mamy drugi półfinał, ale drugą połowę tego półfinału. I jako, że te półfinały są dosyć wyrównane, no dobra, no może ten drugi jest minimalnie mocniejszy moim zdaniem, ale nadal są dosyć wyrównane. Nie ma czegoś takiego, że któryś jest wyraźnie lepszy albo wyraźnie gorszy. Myślę, że o finał chyba się tutaj nie trzeba martwić absolutnie, bo musiałaby się moim zdaniem wydarzyć jakaś niesamowita katastrofa na scenie, żeby to do finału nie weszło, zwłaszcza przy 100% televotingu. Dlatego ja się chyba tutaj wyjątkowo skupię na tym, co myślę o wyniku w finale, jak ja to widzę, co Finlandia będzie w stanie w finale zrobić. I powiem wam, że kurczę, chyba nie wiem, bo na pewno wynik będzie dobry, a nawet powiedziałabym, że bardzo dobry. Czy to może być zwyciężczyni Eurowizji 2025? Wiecie co? Ja chyba tego jednak nie widzę. Wydaje mi się, że wyskoczy nam coś jeszcze, coś takiego, co będzie miało może jeszcze większą siłę. Ja nie mówię, że coś, co mi się bardziej spodoba, bo być może nie, ale jakieś mam przeczucie, że jeżeli Käärijä nie wygrał, to tutaj Erika chyba też nie wygra. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że w finale jury trochę może zjechać tę piosenkę. Niewykluczone, że to może być zwyciężczyni głosów widzów, ale kurczę, no na razie chyba wydaje mi się, że znamy zbyt mało jeszcze piosenek, żeby wyrokować takie rzeczy. Moim zdaniem to się może zakręcić gdzieś w okolicach top 5, może nawet top 3. Tu myślę, że właśnie dużo będzie zależało od tego, kto jeszcze nas wywali z kapci. No i ja się chyba w tym miejscu zatrzymam, bo to już będą takie za daleko idące wnioski chyba na ten moment. No i okej, jak moje wrażenia po UAMKO 2025? Moje wrażenia jak najbardziej pozytywne, chociaż powiem wam, że mam pewną ciekawą obserwację. Bo wiecie co, po 2 pierwszych występach, jak był Kosti i Nia River, to ja miałam jakieś dziwne wrażenie, że coś tam się dzieje z dźwiękiem nie tak. Znaczy, nie wiem, może ja próbowałam sobie zracjonalizować to, że wokalnie u tej dwójki było naprawdę słabo, ale to jest zupełnie luźna moja teoria, ponieważ być może faktycznie oni się tak zaprezentowali. Kosti tam się sporo, że tak powiem, ruszał, biegał, chodził po tej jakiejś tam budowli, którą mu stworzyli. Mogło też tak być, że oni po prostu tak wypadli.
bo później było już lepiej, aczkolwiek ja potem jeszcze miałam cały czas takie wrażenie, że oni mają bardzo czułe te mikrofony, że łapią każdy taki oddech, nawet najmniejszy tych artystów. Nie wiem, może mi się wydawało, może ja sobie jakoś to uroiłam w głowie. To nie jest nic wiążącego z mojej strony, bo wcale nie musiało tak być. W każdym razie tu jak najbardziej bez zastrzeżeń UAMCO dowiozło jak praktycznie co roku już od wielu lat. Nie mogę się za dużo przyczepić do samej organizacji. Było zwięźle, tyle ile trzeba, było dynamicznie, człowiek się nie nudził. Ja byłam bardzo zadowolona z oglądania tego. No co, no ja kocham Finlandię, no co ja mam na to zrobić? No co ja mam zrobić? Fajne mieli interwale, fajny opening, oczywiście nie aż tak fajny jak w zeszłym roku, no ale to wiadomo. Uważam, że całkiem wszystko poszło tak jak miało pójść. I teraz tak, kto mi się jeszcze bardzo podobał tam poza Eriką? Muszę Wam powiedzieć, że w sumie to wszystkie piosenki mi się podobały, bo mimo, że ja miałam jakiegoś zwycięzcę, mimo, że jakieś piosenki mi się podobały bardziej, a jakieś mniej, to chyba najsłabszą piosenkę ja bym oceniła w ogóle na 4, więc to świadczy o tym, jak bardzo mi się te piosenki podobały w tym roku. No to by było tyle, jeśli chodzi o piosenki, natomiast jeżeli chodzi o występy, no to mówię, te pierwsze dwa do Sekai Sin i Nightmares moim zdaniem no nie trafione, tam wokalnie jakoś to nie grało, coś mi tam nie pasowało. Tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał występ Goldilocks, w ogóle ta piosenka, powiem Wam szczerze, że też jest bardzo często przeze mnie słuchana. Bardzo ją lubię i w momencie, kiedy już było wiadomo, że wygra albo Goldilocks, albo Erika Wikman, to ja już miałam takie uczucie, że dobra, no nieważne kto wygra, ja i tak będę zadowolona. Jakby wygrała Goldilocks, to też byłaby u mnie na pierwszym miejscu w topce, przynajmniej do pewnego momentu. No być może by się pojawiło coś, co spodoba mi się bardziej, ale podejrzewam, że do końca by się gdzieś tam w top 5 u mnie utrzymała. Jest spora szansa, że w ogóle ktokolwiek by wygrał to UAMCO, to byłby u mnie w top 10, bo powiem Wam szczerze, że na razie ten rok w ogóle eurowizyjny wydaje mi się taki jakiś średni, taki nijaki. Na razie do tej pory dopiero jedna piosenka mnie tak powaliła, właśnie fińska. I jakby tak zostało, to prawdopodobnie każdy, kto by wygrał to UAMCO, byłby u mnie w top 10 na luzie. No ale nie ma co dywagować, mamy Erikę Wikman, jestem bardzo zadowolona z tego wyniku. No i ja się teraz odniosę jeszcze krótko do dyskwalifikacji zespołu One Morning Left, ponieważ do tej dyskwalifikacji doszło tak naprawdę już po tym, jak ja ten filmik swój o UAMCO opublikowałam. Dodałam tam komentarz i przypięłam go, o co w ogóle chodzi, dlaczego oni zostali zdyskwalifikowani i tak wstępnie co ja o tym myślę. Powiem Wam, że generalnie ja jestem zniesmaczona tym, co wyszło na ten temat. Nie chcę się rozwodzić dłużej nad tym, co się dokładnie stało, bo dla mnie to jest odrzucające bardzo. Uważam, że koniec końców dobrze, że zostali zdyskwalifikowani, jeżeli taka sytuacja miała miejsce. Mam tylko nadzieję, że cała ta sprawa zostanie wyjaśniona tak jak trzeba. No i jeżeli chodzi o Finlandię, to myślę, że na ten moment byłoby to na tyle z mojej strony. Ja za chwilę biorę się za nagrywanie kolejnych piosenek Irlandii, Malty, Łotwy, Ukrainy. Sporo tego jest, to się wszystko w tygodniu pojawi, także czekajcie na to. Zachęcam Was do tego, żebyście zostawili subskrypcję czy łapkę w górę, żebyście nie przegapili tych kolejnych filmów. Dajcie mi znać, co sądzicie o piosence Iszkome, co sądzicie o występie, czy lubicie Erikę, czy Finlandia Wam się w tym roku podoba, czy może oglądaliście UAMCO, woleliście kogoś innego. Ja bardzo chętnie się zapoznam z tymi opiniami, a tymczasem do zobaczenia!